Witam serdecznie Państwa w Centrum Dialog i dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia, które wspólnie z Panią Marszałek Senatu, w związku z tym, że interesująca Państwa ustawa jest w tej chwili w Senacie, wspólnie z Panią Marszałek to zaproszenie wystosowaliśmy, chociaż jesteście współgospodarzami tego miejsca. Zawsze wtedy, kiedy mamy poczucie, że potrzebny jest dialog pomiędzy różnymi stronami, dialog, który może, moim zdaniem tak będzie, ujawnić, że nie ma konfliktów interesów ani jakichś zasadniczych konfliktów opinii. Być może są wątpliwości dotyczące drogi dojścia, ale raczej do wspólnego celu. Ja nie mam wątpliwości, że w interesie zarówno mediów, dziennikarzy, twórców, ale też w interesie każdej przyzwoitej władzy publicznej jest utrzymanie maksymalnego poziomu niezależności mediów i to nie tylko niezależności politycznej. Przez te lata, kiedy budowaliśmy wspólnie wolną Polskę, było bardzo wyraźnie widać, że jesteśmy na jakimś zakręcie wtedy, kiedy było poczucie, że ta wolność czy niezależność bywa ograniczana z różnych powodów. Więc jestem osobiście bardzo zainteresowany też z racji zawodowego doświadczenia sprzed wielu lat, żeby wolność i niezależność mediów nie była sloganem, tylko czymś autentycznym. I rozumiem, że w dobie współczesnej bardzo ważne jest dla Państwa także, aby ta niezależność dotyczyła również relacji z największymi aktorami na rynku. W tym wypadku mówimy o tak zwanych big techach i zdaję sobie sprawę, przecież to nie jest tylko polski problem, że ta dysproporcja między innymi, jeśli chodzi o możliwości finansowe, organizacyjne, logistyczne między mediami takimi, jakie Państwo tu reprezentujecie, a największymi światowymi, globalnymi firmami, szczególnie na rynku elektronicznym, że ta dysproporcja wymaga rzeczywiście innych bardzo nowatorskich regulacji, też na poziomie i legislacji, i później praktyki. Natomiast to, co wydaje mi się bardzo istotne, zaraz jeszcze oddam oczywiście Pani Marszałek głos, to, co wydaje mi się bardzo istotne, to żebyśmy tak maksymalnie szczerze zdefiniowali to, co jest wspólne, gdzie jest jakaś rozbieżność opinii, w jaki sposób zbudować model, który będzie jakby też od strony wykonawczej realny. Ostatnia rzecz, na jakiej mi by zależało w czasie tego spotkania, to żebyśmy rozstali się w poczuciu, że wszystko jest ok, że wszystko jest załatwione, a później by się okazało, że nie do końca się zrozumieliśmy, co tak naprawdę wspólnie mamy załatwić. Ja jestem naprawdę przekonany, to nie jest pustosłowie, nie chcę tutaj używać jakiejś kiczowatej retoryki, ale naprawdę jestem przekonany, że w tej konkretnej sprawie rzeczywiście mamy wspólny interes. I mówię nie o interesie w sensie trywialnym, chociaż aspekt finansowy oczywiście w całej tej sprawie odgrywa istotną rolę. Ale ten wspólny interes polega na tym i Pani Marszałek wielokrotnie dawała temu też wyraz publicznie, żeby na tyle, na ile jest to możliwe, będziemy szukali też najlepszych wzorów na świecie, żeby także państwo budowało może nie ochronę, no bo przecież nie tego chcecie, jeśli dobrze rozumiem, ale żeby potrafiło dyktować jakie warunki wszystkim aktorom na tym rynku, żebyście Państwo nie byli na pozycji przegranej w konfrontacji, która czasami się zdarza z tymi największymi. Dużo czasu też zajęło mi, proszę tutaj o wyrozumiałość, zrozumienie każdego detalu. Znaczy to jest skomplikowana materia legislacyjna i muszę powiedzieć, że inaczej niż w pewnych tradycyjnych sporach dotyczących prawa, trudno znaleźć wzór, o którym ja bym mógł powiedzieć dzisiaj z pełnym przekonaniem, że jest optymalny i łatwo go naśladować. W tych debatach i Państwo, i strona rządowa często posługiwaliście się argumentami, jak to wygląda w innych krajach. Stąd to pewne opóźnienie być może z Waszego punktu widzenia, jeśli chodzi o to nasze spotkanie, ale ja bardzo chciałem rzetelnie zbadać, czy naprawdę są jakieś modele już wypracowane,
Tu w Polsce było opóźnienie z tą ustawą, jak Państwo wiecie, to kilka lat później niż inni, więc ja miałem nadzieję, że przez tych kilka lat gdzieś w państwach, głównie Unii Europejskiej, wypracowano model, o którym ja mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest to, o co Wam chodzi i że on jest skuteczny i bezpieczny z punktu widzenia państwa. Nie mam tej pewności w tej chwili. Czasami mam na 100% pewność, że model szwedzki, nie wiem, fiński, niemiecki, francuski jest ok i można by go kopiować. Tutaj akurat mam zasadniczą wątpliwość, czy rzeczywiście znaleźlibyśmy w Europie model, o którym wszyscy by powiedzieli, tak, to działa. Działa też w sensie zdolności egzekucyjnych państwa czy firm takich jak wasze wobec tych największych. Ale być może, tak jak rozmawiałem z panią minister, z panem ministrem w rządzie, są gospodarzami prac nad tą ustawą, być może to jest ten moment, kiedy będziemy musieli umieć wypracować taki pozytywny ewenement. Znaczy akurat w polityce plagiat nie jest niczym złym, znaczy czy kopiowanie dobrych wzorów, ale nie wykluczam, że będziemy musieli wypracować jako pierwsi taki wzór optymalny, rzeczywiście działający. I bardzo mi zależy na tym, dlatego moja prośba do pani marszałek, żeby dzisiaj otworzyła to spotkanie, żebyście Państwo wiedzieli, że tu nie ma żadnego niebezpiecznego timingu z waszego punktu widzenia. Mamy czas jeszcze w Senacie, przełożyliśmy posiedzenie komisji. Do 30 lipca mamy czas w Senacie, gdybyśmy chcieli w tym pierwszym kroku zrobić no, taką legislację, która by nas wszystkich satysfakcjonowała. Wiecie, że wiszą nad nami te kary z powodu opóźnienia tego wieloletniego, więc chcielibyśmy tak czy inaczej maksymalnie szybko doprowadzić do końca przynajmniej pierwszy etap, ale nikt naprawdę nie ma zamiaru państwa zwodzić. To znaczy, gdyby się okazało, jeśli dzisiaj dojdziemy do takiego wniosku, że potrzebujemy jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni, żeby wypracować ten mechanizm, o który wam chodzi, to naprawdę możemy, i też zależało mi na tym, żeby pani marszałek była z nami, jakby zagwarantować też publicznie taki cykl postępowania, który tak czy inaczej możliwie szybko dałby nam wszystkim satysfakcję, że jest ok, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie. Proponuję, abyśmy dzisiaj mniej więcej do godziny 15, każdy z was, ja też mam jakieś obowiązki, ale myślę, że 2 godziny dzisiaj by starczyły. Proponuję, żeby każdy, kto uważa, że powinien zabrać głos, żebyśmy się nie zgłaszali, tylko po kolei zabierali głos. Jakbyśmy utrzymali europejski standard 3-4 minut na tę pierwszą wypowiedź, byłoby łatwiej nam zmieścić się w tych 2 godzinach i później na pewno jeszcze będziemy mieli czas, żeby skomentować to, co usłyszymy i umówmy się tak, że to niczego nie zamyka, znaczy niczego nie otwiera, ale nie chciałbym, żeby też wasza akcja społeczna, publiczna, żeby to poszło na marne. Znaczy ja mam doświadczenie tutaj też z różnymi grupami zawodowymi i tutaj udawało się jakby tę energię, która się kumuluje na przykład w trakcie protestów, obracać w coś pozytywnego. Ja naprawdę jestem przekonany, że jak poważnie porozmawiamy, a ja bardzo serio wszystko to, o czym mówicie, traktuję, to wasz wysiłek i wasze emocje nie pójdą na marne, tylko zrobimy z tego wspólny pożytek. Także jeszcze raz dziękuję za możliwość tego spotkania. Przepraszam wszystkich, którzy nie znaleźli się na tej liście. Poszliśmy takim prostym wariantem. Państwo podpisali ten pierwszy list do mnie, to list otwarty z propozycją jakiegoś wspólnego namysłu nad tą ustawą i to jest jedyny powód, dla którego też kubatura tego miejsca nie pozwalała nam zaprosić wszystkich zainteresowanych, ale wydaje mi się, że stanowimy grono dość reprezentatywne. Pani marszałek. Witam serdecznie. Z większością z Państwa wielokrotnie rozmawialiśmy na komisjach kultury. Przecież problem rozwiązania problemu z prawem autorskim to nie jest nowy problem. To jest problem dotyczący artystów, muzyków, dziennikarzy, naukowców, wielkiej rzeszy ludzi, którzy tworzą rzeczy niezwykłe, dzięki którym nasze państwo się rozwija. Prawo polskie prawo autorskie, które powstało przed wojną, było wtedy prawem bardzo nowoczesnym. Tylko że świat wokół nas się bardzo zmienił i nie zauważyliśmy, że trzeba to rozpatrywać w zupełnie inny sposób. Ta dyrektywa to jest krok w dobrą stronę, ale ona także nie rozwiązuje wszystkich problemów ani państwa, ani różnych innych środowisk, bo to jest pierwsza próba uporządkowania tego, co się dzieje, bo świat się zmienił. Internet brutalnie wszedł w nasze życie z dobrymi i złymi
rzeczami i musimy się w tym wszystkim odnaleźć, a zadaniem państwa, ja to tak rozumiem, jednak stworzenie takiego systemu, takiego prawa, które będzie chroniło tych, którzy wytwarzają te wartości intelektualne, od artystów, po dziennikarzy, po wydawców, którzy nie mogą przegrywać w konkurencji z wielkimi gigantami. I tak jak powiedział pan premier, ta dyrektywa to jest pierwszy krok. Przed nami naprawdę zmierzenie się z tym, co nas czeka w przyszłości, z problemem sztucznej inteligencji, wielu innych spraw, które są już tuż przed nami, a my na to nie jesteśmy przygotowani. Więc ja sądzę, że ja nie wiem, jak się potoczy dzisiejsza dyskusja, ale na pewno chcemy, my parlamentarzyści, przygotować naprawdę dobre, bezpieczne, mądre prawo, które będzie prawem nowoczesnym i da tę gwarancję, że przynajmniej na jakiś czas interesy tych wszystkich środowisk będą zabezpieczone. Także jesteśmy do państwa dyspozycji wspólnie z panią minister Wróblewską, panem ministrem Grabcem, ministrem Berkiem.